Siema akwaryści, podwodni podglądacze. Mam w kantorku jeszcze trochę miejsca, więc postanowiłem dołożyć 2 następne krewetkaria. Jakich sprzętów użyję, wszystkiego dowiecie się w odcinku, więc zaczynajmy. Jest majówka, więc zrobię to naprawdę prosto i szybko. Krewetkaria to będą standardowe 25-litrowe zbiorniczki o wymiarach 40 na 25 na 25. Wymiar bardzo fajny pod krewetkarią, nie jest kosztowny i także osprzęt do tak małego akwarium też nie jest drogi. Szkło float, czarny silikon, ale mam zarąbiste stoliki, co? Dobra, bierzmy się do roboty. Mamy szkła. To szkło już brało udział w jednym filmie o napowietrzaczach. Mogliście już widzieć na kanale. Kto nie widział, zapraszam serdecznie. Teraz czas na podłoże. Słuchajcie, jest wiele szkół, jakie podłoża dawać do krewetkariów. Ja tu planuję zwykłe neokaridiny. Gdybym zakładał dla karidin, to bym użył podłoża aktywnego. Jest bardzo fajnie, rośliny na tym rosną, obniża pH, jest żyzne. No ale ja będę tutaj miał neokaridiny. One nie potrzebują, powiedzmy, rygorystycznych parametrów wody. Tolerują duży zakres pH. Więc użyję sobie, tak jak ostatnio, czarnego żwirku. Pomieszam dwie różne gradacje i podzielę tutaj porówno w krewetkariach. I nie będę go pukał. Pierwszy raz nie będę pukał. Ostatnio jak z synem pukaliśmy ten żwirek, to woda była czyściutka, więc ufam, że teraz też tak będzie. A jak nie, to po prostu zrobię dużą podmianę wody i będzie już wtedy czyste. Dobra, wymieszajmy to. Nie wymieszam, bo okazało się, że nie mam czystego wiadra żadnego, więc po prostu będę dawał kubek tego i tak uzupełnimy akwaria. Ok, zaczynamy nasypywać. Będziemy dawać porówno. Nie przemyślałem tego, takie małe mieszu trzeba zrobić, mieszu. Wyszło nawet jakoś tak dużo tego, poprzednio wydawało się, że mniej było. Dobra. Będziemy jeszcze wyrównywać. Ok, pora na filtrację. Oczywiście to nie będzie żadne zaskoczenie, dam takie 2 filterki. Powiem wam, że na tak mały rozmiar taki filtrek jest chyba odpowiedni, bo tam wtedy dałem za pierwszym razem takie wielkie, stojące olbrzymy, które były aż za wysokie do tych akwariów, więc teraz zastosuję po prostu odpowiedniej wielkości filtr i nie będę musiał wydziwiać, zmieniać jakichś końcówek, tych wylotów i wszystko powinno być ok. Zobaczcie sami, te filtry, no to nie jest żadne zaskoczenie, stara technologia, sprawdzona, działająca, nie ma co tutaj wydziwiać. Tak, gąbeczki łatwe do podmiany, przyczepiamy i wszystko będzie hulać. I sobie jakoś tutaj zamontujemy. Tak, jakoś tak. Pierwszy filtr, drugi filtr. Rozmiar M, gdyby ktoś pytał, bo XL to są za duże do tak małych akwariów. Chyba, żeby nie było podłoża, to wtedy byłby na styk. No okej, fantastycznie. Dobra, czas na aranżację. Słuchajcie, do aranżacji wymyśliłem sobie, że tym razem damy korzonki jakieś. Zobaczcie, jakie fajne, różnic, ten super kozacki. Redmur rozmiar S, a ten też jest rozmiar S. Widzicie, zamawiając w ciemno można różne ciekawe rarytasy znaleźć. Bajka, jak to usadowić? To akwarium, powiem wam, że chyba będzie nawet za duży ten kawałek drewna. No, myślę tak, usadowimy. Tu nam się jeszcze zmieszczą jakieś 2 kamyki w tym akwarium. Widzicie, w ogóle bez tła tutaj montuję, też wam pokażę, zobaczycie różnicę. Zobaczymy w ogóle, ja jestem też ciekaw, czy na czarnej ścianie będzie jakaś różnica. Tu chyba sobie wezmę jakiegoś kamyka Dragonstone, sobie dokleję to na Dragonstone'ie. Tu mam takie małe do kilograma, zamawiałem kawałki Dragonstone. Będą idealne. Zobaczmy, to w ogóle będzie jakoś mi tu pasować. O, kawałek. Myślałem, że go postawię jakoś. O, i git, pasuje. A ten drugi? Kurczę, za duży nawet ten kawałek jest. A nie chcę go ciąć, bo to bardzo fajna struktura. Poszukam mniejszego. Słuchajcie, do klejenia potrzebujemy rzadki klej do hardscape'u, albo kupujemy po prostu na Invitalu klej do hardscape'u. Ja potrzebuję też Dragonstone'a, taki proszek.
potrzebujemy papieru toaletowego albo ręcznika papierowego. No i potrzebujemy też materiału, który będziemy kleić. Czekajcie, oderwę sobie tutaj. Cyk. Ok, tak to będzie wyglądało. I słuchajcie, sprawa wygląda tak. Mamy kawałek, gdzieś mamy punkt styku, prawda? Ładujemy sobie tam papier toaletowy. To jest bardzo proste. I lejemy tam klej, żeby chusteczka nam namokła. Najlepiej, żeby zaczęło się dymić. Wtedy będziemy mieli znak, że łapie klej. Albo będziecie słyszeć, jak skwierczy. No, nie złapało, a już będzie łapać. Lada moment złapie. Teraz sobie odkręcamy. Pyk. Ja jeszcze raz poleję, posypuję, poleję jeszcze raz i znowu posypię. Ok, tu złapało, ale ja jestem fanem zawsze 2 punktów styku. Możemy tutaj dać pod tą najgrubszą gałąź. No i okej, to już trzyma. Idę opukać to, żeby ten pył cały się pozbyć go. I mamy następnego zawodnika. I kleimy w ten sam sposób. Już sobie łapę pokleiłem, ale to jak zwykle można zrobić dosłownie tak o. I zaraz to powinno złapać. No i kleimy, tak jak poprzednio. Coś słabo trzymało, dokładam papier, niech łapie to. No i koniec, w końcu złapało. Skoro już mamy poklejone wszystko, to chyba czas na roślinki. I bardzo dobrze, bo przyszło mi parę z Invitala, in vitro też. Widzicie, w kubeczkach mam. No i co? Trzeba to posadzić. Rośliny są fantastyczne. A więc ja idę je oczyścić i wracam zaraz do Was z oczyszczonymi roślinami. Używamy do tego widelca, wykałaczki, po prostu pozbywamy się tej waty, a taki żel z in vitro po prostu schodzi pod ciepłą wodą. To ja się biorę za to i nie zabieram Wam więcej czasu. Zapomniałem Wam powiedzieć, jakie te roślinki jeszcze przyszły. Słuchajcie, Bucephalandra mini red, zobaczcie jaka malutka, do krewetkarium bajka, Anubias golden coin, zobaczcie jaka fajna szczepeczka, bajka. Strasznie mi się Anubiasy, to ja jestem fanem Anubiasów. To są jedne z najładniejszych, najlepszych roślinek, jakie można mieć w akwarium. Polecam każdemu. Tutaj drugi golden coin. Zobaczcie, jaka fajna szczepeczka. Tu chyba bez żadnych udziwnień. Też mini red łódzka. I tu mam też mini red, ale to sobie planuję go w 70 posadzić. I roślinka in vitro, zobaczcie, Monoselium tenerum, to jest tak zwana pelia, wątrobowiec, chyba. Mam nadzieję, że wygląda zacnie. Ok. Kleimy roślinki. Do tego celu używamy kleju gęstego albo do roślin, jak Wam się uda kupić. Naprawdę, to prawdopodobnie wszystko jest jedno i to samo. Kurde, nie przygotowałem najważniejszego, a mianowicie druków 3D od Kuby. Słuchajcie, przydadzą się na pewno. Jakaś chociaż mała kratka, to na pewno się przyda. Cyk. I damy jeszcze kółko. I kółko. I powinno być spoko. Dobra, lecimy. Na początek biorę Anubiaska i, to jest takie ważne, łamię go w połowie. Ale dlaczego? Po co Ci to?
Najprościej mówiąc, jak macie jednego anubiasa i zasadzicie go sobie w akwarium, to on puszcza po jednym liściu. Sobie rośnie powolutku, taki pospały, smutny anubiasek i on sobie rośnie po jednym liściu, czasem puści dwa. Cyk. Mamy dwie roślinki. Ta roślinka teraz będzie puszczała jeden liść i ta będzie puszczała jeden liść. No, może będą puszczać po dwa liście. Czyli co mamy? Mamy w tej samej cenie dwa mniejsze anubiasy. Więc jeśli dostajecie dużą szczepkę, to śmiało możecie sobie zrobić z niej 2-3 anubiasy, porozsadzać w różnych miejscach. To nie musi być jedno. Możecie zrobić też tak, że posadzicie, jak on się przyjmie za miesiąc, wiecie, przyzwyczai się do wody, liście zmienią się w te podwodne, wtedy sobie go podzielicie na jeszcze mniejsze kawałki. Ważne, żeby był kawałek tego czpienia, rhizome po angielsku, czy jak to się mówi, no korzeń, czpień, te grube kłącze, kłącze. I z 1-2 liście i żeby chociaż ze 2 korzonki były, jeden korzonek chociaż i to załap i powinno załapać. Zobaczcie, jaka tu jest masa korzeni. I tak robimy prawie z każdym epifitem, bolbitisy, bucefalandry, anubiasy, to wszystko sobie możecie dzielić i to będzie szybciej. Dobra, no to czas na pierwszego anubiasa i ja myślę, że sobie go tutaj jakoś tam ciachnę. Trochę gęstego kleju, nie boimy się, będzie trzeba go troszeczkę długo przytrzymać, pewnie żeby złapał. No to czekaj. Kurczę, ale długo to trwało, dlatego wolę średnio gęsty, jak macie możliwość. Dobra, teraz tą pelię trzeba kleić. Lecimy od góry. Bucefalandry, moi drodzy. Okej, jakoś to się będzie trzymać. Pewnie. Dobra, spoko to wygląda. Zaraz jeszcze jakiś mech wyrwę z innego akwarium, bo nie zamawiałem, bo słuchajcie, no po co? Mnóstwo mchu jest, to po co będziemy kombinować? Okej, tutaj też bierzemy anubiaska, dzielimy na pół. O, nawet jakoś inaczej nie urwało. Mamy cyk, mamy taki duży kawałek, to go bym widział tak z przodu, wiecie? On będzie tu zacnie wyglądał. No i czekamy aż zastygnie. Kurczę, złapało, ja zapomniałem wam to kręcić. Już był poprzyklejałem płucki, anubiasy. Teraz posmarowałem tam pod tą pelię, znaczy wątrobowca. Nie wiem, czy to pelia przyszła. Mam nadzieję, wszystko się fajnie poprzyjmuje. Jak ja bym sobie robił to sam, nie na pokaz, to mnie to by nie obchodziło, czy to fajnie się wszystko poprzyjmuje. Po prostu byłoby, co miałoby być. A że jak kręcę dla was, no to też chcę, żeby to w miarę ładnie wyglądało, żeby wam się podobało. Tak to już jest. Dobra. I skoczę po co skoczę? Po jakiegoś anubiasa małego. Kleimy sobie tutaj. Wziąłem jeszcze bucefalandrę Deep Purple. Taką pierwszą, jedną z pierwszych, które kupiłem kiedyś na Allegro, a teraz widziałem, że są bardzo trudno dostępne, więc je staram się porozsadzać po akwariach. Okej, czas na mchy. Mam jakiś mech, nazwy nie podam. Za Chiny ludowe nie pamiętam. Dobra. Klejenie mchu jest chyba najprostsze. Cyk, już jest klejony. Znaczy nie trzyma jeszcze, ale zaraz łapię. I tutaj też wziąłem jakiś taki rosnący do góry. Pozwólcie, że na chwilę przerwę, muszę to tam wnieść do kantorka. Muszę sobie poprzestawiać parę rzeczy, bo to wiecie, jest porządek, zrobiony porządek, ale przyda się, dalej są tam. Więc spokojnie, poczekajcie moment. Dla was to 5 sekund, dla mnie 10 minut. Mówię wam, jaki farcik. Weszło na styk, nawet troszeczkę musiałem porozsuwać, no bo wiecie, regał ma 100, ale półki mają tam 99 chyba, więc to już ciutkę tam wystają. Na szczęście to jeszcze tak w sumie idzie ściaśnić, ale nie wiem, czy chcę to ściaśniać. No i dobra. Zobaczcie, to po prawej Diversa, to po lewej Invital. Nie wiem, który wam się bardziej podoba. To chyba grubsze szkło, 4. Tu są trójeczki. No, ale kurczę. Czy ten brak tła będzie tu bardzo przeszkadzać? Spójrzcie, tam nic nie widać. Tam na razie też nic nie widać. A no tak, to zróbmy teraz światełko. Na światełko wykorzystam ponownie Invital Lumium. Bardzo fajnie świeci, zresztą widzicie, wszystko rośnie. Na niskie akwaria jest wystarczająco dużo światła, prawda? Jestem z niego zadowolony. Fajnie wszystko widać, rośnie, mech rośnie, anubiasy rosną. Po co sobie utrudniać bardziej sprawę? Lecimy. Montaż jest banalnie prosty. Zrobię to za kamerą, bo tu jest mało miejsca. I nastała światło. Zobaczcie, jak to świetnie świeci. Bajka. Teraz pozostało, wiecie co? Słuchajcie, na górze działają 2 sunsuny, czyli na 2 wejścia, czyli 4 wyjścia.
A ja zamontuję tego największego Sunsuna, którego widzieliście w odcinku na powietrzaczach na 4 wyjścia. Tak będę musiał tego jednego Sunsuna na dół przenieść, tamtego. No i trzeba dociąć, tym razem biorę czarny wężyk na powietrze i 2 zaworki przeciwzwrotne. Prosta sprawa, tylko więcej tu zachodu, bo tu nie ma miejsca jak kamerować. Tego pokażę wam to za chwilę, efekt, jak to wyszło. Ok, słuchajcie, podłączone. Śpieszę się, bzyć. Ale patrzcie jak pompuje. Fajnie. Śmiga jak wściekły. Dobra, czas zalać wodą, bo trochę wyschną te rośliny. Okej, jak widzieliście przed chwilą zalane w końcu, ale muszę coś dać, bo chlapie woda. Słuchajcie, tak to wyszło. Nie za bardzo przeszkadza to, że nie ma tła. Czekajcie, bo to się jeszcze odbija. Gdzie aż tak to się nie rzuca w oczy, że nie ma tła. Spoko wyszło fajnie. Tu się jeszcze odpowietrzają te filtry. Jutro przełożę jedną gąbkę do tego akwarium i szybciej zamknie się cykl o wiele, a drugą gąbeczkę wycisnę sobie w tym ostatnim akwarium. Będzie pięknie. A więc akwaryści, jak widzieliście, jest wiele sposobów na założenie krewet curry. W sumie jeden, mój, naprawdę. Nie no, żartuję, że nie. Słuchajcie, albo ziemia, podłoże aktywne, albo sam żwirek. Niektórzy używają samego piasku. Ja się słucham rady Chopinsa, który mówił, że na czarne podłoże jest najlepsze, bo najlepiej krewetki na nim wyglądają. I ja się trzymam tej zasady i tak będę robił. Chociaż no, może na próbę kiedyś zrobię na piasku, na jakimś jaśniejszym podłożu, na jakiś kamyczku, może jasno. Słuchajcie, filtry na powietrze. Tu jest kantorek, tutaj może mi to hałasować, tutaj sobie może to lekko bzyczeć, mi to nie przeszkadza. Słuchajcie, roślinki, jak zwykle topka z Invitala zawsze przychodzą w czas, przynajmniej do mnie, zawsze przychodzą w odpowiednim momencie, zawsze fajnie zapakowane, zawsze w fajnej formie. Dragonstone'y też mam z Invitala, korzonki też z Invitala. Praktycznie całe akwarium możecie założyć, całe akwarium możecie założyć, sobie zamówić tylko z Invitalu i komu przyjdzie i tylko pobawić się, aranżacje, wymyślać, kombinować, co tylko zechcecie. Ja się z wami żegnam, bo majóweczka już w połowie. Dajcie znać w komentarzu, czy macie krewetkaria u siebie, a jeśli tak, to na jakim podłożu je macie. Żegnam się z wami, zostawcie subskrypcję, łapeczkę w górę i oczywiście komentarz. Jeśli ktoś ma ochotę wesprzeć mnie, tam jest taki link wesprzyj, to nie jest obowiązkowe, można zrezygnować w każdym momencie. Żegnam się z wami i do zobaczenia, cześć!